Wróciliśmy do czasów, kiedy znowu trzeba rozmawiać o smogu, bo mamy listopad, smog zaczyna się pojawiać za oknem, ludzie palą czymkolwiek, a my to wdychamy. Ja jestem zwolennikiem teorii, żeby chociaż w naszym domu mieć taką enklawę, w której jest bezpiecznie, w której jest czysto, łącznie z powietrzem. Często zadajecie nam pytanie, który oczyszczacz wybrać i często właśnie padają oczyszczacze 2S od Xiaomi oraz 3H. Dlatego dzisiaj zdecydowaliśmy się zrobić dla Was takie porównanie wideo, w którym zobaczycie, czy jest warto kupować 3H, czy może wystarczyć 2S i czy jeżeli posiadacie 2S, czy warto jest przejść na 3H. Zapraszam. Zacznijmy od wyglądu. Xiaomi nie zdecydowało się tutaj na rewolucję, poszli raczej na ewolucję, czyli one są dość podobne, mają dwie główne zmiany. Zacznijmy od klatki wentylacyjnej u góry. W 3H jest ona znacznie większa niż 2S. W 2S, jak widzicie, ona jest po części, a w 3H to już jest cała górna obudowa. Zniknął też przycisk, który jest teraz zintegrowany z panelem OLED i moim zdaniem jest to zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie. Mamy jeden przycisk mniej, a panel po prostu ma większą ilość funkcji. Sam panel też się zmienił. W 3H tak naprawdę obwódka zielona jest dookoła. Ona nam mówi o tym, jak jest poziom zanieczyszczenia, czyli zielony jest ok, czerwony jest źle. W 2S on był tylko tak naprawdę pojedynczą kreską. Jedyny minus jest taki, że zrezygnowano z czujnika natężenia światła, dzięki czemu sam panel nie dostosowuje się do warunków panujących na zewnątrz. Podejrzewam, że była to kwestia kosztów i po prostu stwierdzili, że mało osób tego korzystało. No ja osobiście byłem jego zwolennikiem, no ale niestety nie może być idealnie. Główna różnica pomiędzy tymi dwoma oczyszczaczami jest wewnątrz. W 3H zamontowano nowy wentylator, dzięki czemu jego wydajność jest wyższa o 30%, jest on cichszy od 2S, a poza tym zamontowano w nim nowy filtr HEPA H13 w stosunku do E11 w 2S, który jest znacznie bardziej skuteczny. Tutaj mamy skuteczność 99,95%, a w E mieliśmy tylko 95%. Filtry HEPA pochodzą tak naprawdę z elektrowni atomowych, więc wiemy, że jego skuteczność musi być na najwyższym poziomie i jest to spora zaleta w stosunku do jego poprzednika. W samej aplikacji też zaszły spore zmiany. Na początek mniejsza, czyli nowe tryby. W obu mamy tryb dzienny, tryb nocny i tryb automatyczny, ale w 3H pojawiły się jeszcze poziomy. Poziom pierwszy, drugi i trzeci i one odpowiadają szybkości kręcenia się wentylatora. Jeżeli chcemy po prostu, żeby on w tym danym momencie bardzo mocno działał, dajemy tryb poziom trzeci i wtedy on będzie działał na maksa. To, co naprawdę zostało tutaj zmienione, to są automatyzacje. Czyli w 2S na rynek europejski nie mogliśmy robić zbytnio automatyzacji przy naszym oczyszczaczu. Przy 3H mamy już tutaj pełnię możliwości, czyli możemy faktycznie zrobić go, żeby był inteligentny. Możemy go połączyć z czujnikami ruchu, z kontaktronami, ze wszystkim tak naprawdę, co chcemy i porobić wszelkiego rodzaju automatyzacje, w których on będzie brał udział. Więc to jest kolejna spora zaleta 3H nad 2S. Teoria teorią, ale dobrze jest sprawdzić pewne rzeczy w praktyce. Zdecydowaliśmy się zatem zrobić test, do którego postawiliśmy te dwa oczyszczacze w pomieszczeniu o wielkości 10 m2, wysokości 2,5 metra, w którym było zanieczyszczenie PM2,5 równe 95. Postawiliśmy oba te oczyszczacze i zobaczyliśmy, który szybciej je oczyści. No i tutaj 3H był zdecydowanie szybszy, bo 3H był w stanie obniżyć tutaj zanieczyszczenie w 7 minut, 2S zajęło to aż 11 minut, więc te 30%, o którym mówi Xiaomi, jesteśmy w stanie to potwierdzić. Zdecydowaliśmy się również sprawdzić, jak głośne są oba oczyszczacze, więc postawiliśmy jeden obok drugiego, a nie mamy jakiegoś super sprzętu do mierzenia decybeli, więc musieliśmy sobie poradzić za pomocą smartfona, ale niemniej jednak. W trybie nocnym oba oczyszczacze są prawie niesłyszalne, więc tutaj dużej różnicy nie ma. Słyszymy dość sporą różnicę w momencie, kiedy ustawimy je na ich maksymalne tryby. Wtedy 3H jest zdecydowanie cichszy od 2S, a teraz na tej tabelce możecie zobaczyć dokładne wyniki naszych pomiarów. Czy zatem warto jest kupić 3H zamiast 2S albo wymienić nawet 2S na 3H? Moim zdaniem tak. Te różnice są znaczące. On jest wydajniejszy, cichszy,
No i ten nowy filtr jest istotny, tak? Czyli mamy zdecydowanie większą skuteczność. W tym czasie tak naprawdę oczyszczacze dostaniecie w okolicach 400-500 zł, więc moim zdaniem warto jest zainwestować w ten najnowszy model i teraz jak zbliża się smog, to nawet jeżeli macie okazję, to po prostu wymienić 2S na 3H, bo ta różnica jest znaczna. W tym roku nie słyszymy o tym, żeby były jakieś nowe modele, może z czasem się pojawią, coś słyszeliśmy tylko o 3C, więc 3H jest nadal najlepszym wyborem, no i po prostu jest zdecydowanie lepszy od 2S. Mam nadzieję, że Xiaomi w dalszym ciągu będzie aż tak poprawiać swoje oczyszczacze. I mam nadzieję, że ten film Wam się przydał, że jesteście w stanie teraz już podjąć decyzję. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału, lajkowania filmów, no i trzymajcie się zdrowo w tym świecie pełnym smogu.